wracamy do was po kilkudniowej przerwie. No co, mieliśmy fajny nowy rok, Sylwestra i nie mieliśmy potrzeby po prostu nagrywania, a teraz mamy chwilę, więc sobie dogramy. Idziemy teraz w miasto, idziemy w taką część miasta bardziej skierowaną na turystów, a jutro planujemy pójść w taką część miasta bardziej dla tubylców. Ale musimy jeszcze się trochę podowiadywać, bo się trochę boimy tam sami iść. Tu jest stacja benzynowa, spójrzcie jak wygląda. Z tego co się dowiadywaliśmy z naszym takim przewodnikiem, gdzie mieliśmy ostatnio wycieczkę, też po mieście, właśnie mieliśmy z nim wycieczkę po tej części, w tej części dla tubylców, ale z przewodnikiem, który sprzedał nam wycieczkę. Więc z nim czuliśmy się tam bezpiecznie, ale nic jeszcze nie kupywaliśmy i dopiero te zakupy na takie ostatnie dni sobie odłożyliśmy. Mówił świetnie po polsku. No i on właśnie jest organizatorem różnych wycieczek, więc nie kupywaliśmy wycieczek z hotelu, tylko właśnie od niego. Tu jeżeli chodzi o przepisy drogowe, to chyba nie obowiązują żadne. Po prostu każdy jeździ jak chce. Pogodę mamy świetną. Dni były takie zimne, a od nowego roku mamy praktycznie po 25 stopni. Nie, te 25 stopni to w sumie od wczoraj się zaczęło. Więc świetna pogoda zarówno na pływanie, jak i plażowanie. Dzień, co mieliśmy tą wycieczkę motorówką, no to trochę był nie bardzo, żeby pływać, ale pływaliśmy z tym, że było zimno. Mieliśmy też ten, nie diving, bo diving to jest nurkowanie z butlą, tylko ten snoofing z tą rurą i okularami. Tylko że strasznie wymarzliśmy, później mieliśmy jazdę bananem i jazdę sofą. I byliśmy na tych egipskich Malediwach, to też prawdopodobnie mogliście widzieć na moim Instagramie, kto obserwuje. No i planujemy jeszcze jedną wycieczkę, tylko nie jesteśmy zdecydowani gdzie. Są piękne wycieczki do Kairu i Luksoru, ale w sumie fajne tu są też bardzo przystępne ceny w porównaniu do tego, co na przykład było w Turcji. Z tym, że te wycieczki trwają tak, że się o 3 rano już wstaje i około 8 godzin jedzie, jeżeli chodzi o Kair, a chyba około 3 czy 4 godzin, jeżeli chodzi o Luksor, więc fajnie by byłoby tam być, ale chyba ta podróż nie jest dla nas. My też patrzyliśmy, żeby hotel był niedaleko lotniska i żeby transfer nie trwał długo. Na tym nam zależało i teraz chyba nie chcemy się pchać w taką aż długą podróż. Widzę, tu już jesteśmy, a tu jest meczet i za chwilę też będą takie bramki do bezpieczeństwa, żeby wejść na tą marinę, więc... No tutaj na pewno wejście do meczetu będzie kosztowało. Wiesz co, kosztowanie to jedna sprawa, ale my też nie wiem, czy jesteśmy odpowiednio ubrani. Chociaż z jednej strony, pamiętasz, mamę tylko kazali ubrać, a my byliśmy im obojętni. Na pewno dostaniemy jakieś wdzianko, żeby się okryć. Widzisz, tutaj jest jakieś miejsce do mycia. Aha, miejsce do mycia przed modlitwą. Na chwilę obecnie znajdujemy się w Hurgadzie, w Egipcie. W tej części turystycznej. Tak. Czy dokładnie to przed częścią turystyczną, bo to dopiero w nią będziemy wchodzić, a tutaj możecie zobaczyć, jak ludzie żyją i żyją, no tak naprawdę ten standard życia. Ten standard życia mamy naprawdę dobry w Europie, już to ostatnio stwierdziliśmy, jak byliśmy się tu przejść. W Turcji nie było aż tak to widoczne, chociaż o Jezu, to jest to miejsce, gdzie jest ten smród. Tu jest smród ryb i takiej zdechlizny. Jedno jest takie miejsce, ono trwa około 2-3 minuty przejścia. Jest tragedia, się tu dzieje. Chyba przez to, że handlują żywymi rybami. A no, tu jest właśnie ten fish market. Tu jest smród nieziemski, więc idziemy dalej. Słuchajcie, specjalnie dla was weszliśmy do fish marketu, żeby wam pokazać. Jest tu już jest okej, tu już tak nie śmierdzi, nie? Tylko przed tym widocznie oni czyszczą te ryby i w którymś miejscu wyrzucają. To jest ikra, nie? Dziadek mi by wiedział, bo to jest chyba ikra, albo nie, ten... Kalamagra. Jak? Kalamagra. Jaka kalamagra? Nie. To jest te z ryb, ten mlecz, o,
mleczny, albo to drugie, co na początku powiedziałem. Spójrzcie, jak oni to pakują w stopach w tym lodzie, a później sprzedają to normalne i tu jest, wiecie, to na porządku dziennym. Popatrz, jak on fajnie sobie w tych klapkach, a później ktoś kupuje te ryby. O. A dobra, on ma takie koło, gdzie nie depta i tylko ładnie układa. O, tu jakie duże ryby. Prawie że karp. Więc idziemy dalej. Widzicie, jak to wszystko tu wygląda? My idziemy w tamtą stronę i tam jest chyba ta marina, z tego co kojarzę. My tak wtedy szliśmy tędy? Tak. Straszna sieczka z tego vloga będzie, to chyba taki będzie vlog dla nas bardziej, pamiętnik, niż dla was ciekawy film, bo wczoraj chyba znowu film się urwał, nie? Jak wyszliśmy z tego sklepu z rybami. Więc jest dzisiaj kolejny dzień, it's my birthday, więc idziemy na nurkowanie. Dzisiaj byliśmy na dole w statku, musieliśmy wszystko powypełniać, a teraz poszliśmy na górę. Jakoś, iż byliśmy chyba pierwsi, jedni z pierwszych, więc zajęliśmy sobie zarąbiste miejsce z tyłu, bo mamy takie tutaj, o, płyniemy na rafy, mamy mieć dwa wejścia do wody, takie około 20-minutowe, więc nie wiem, czy to dużo czy mało, ale chyba dla nas wystarczająco, bo to wiecie, z tymi butlami i kostiumami nigdy nie pływaliśmy. Ja tam na loka, ale Grzesiek to ma strach dzisiaj od rana, jakiś taki dziwny jest. Ale mówię ci, będzie wszystko dużo, bo mam jeszcze zrobił instruktaż. Tym bardziej, że tego nurkowania mamy 2 razy po 20 minut, a sama wycieczka ma trwać 8 godzin, więc dość sporo. Nie wiem, czy tak daleko płyniemy, żeby do tych raf dopłynąć, czy będą jeszcze jakieś inne atrakcje, ale to już zobaczymy w trakcie. Spójrzcie na ten poranek, jak jest pięknie. Może jeszcze pokażmy, jak prowadzę statek. Jak udaje, że prowadzę statek. No i tu też ma być jakieś później jedzonko, więc zobaczymy, co dadzą. Podejrzewam, że nic specjalnego, ale ważne, że dadzą cokolwiek, bo Mati głodny to Mati nieszczęśliwy. No i tak, proszę Państwa, więc czekamy i odpływamy. Pan nam kazał teraz zejść do salonu, tak to nazwał. Będziemy mieli briefing. To chyba takie po prostu poinformowanie co i jak. Nie wiem, pokazywałem Wam to, jak to wygląda? Także się pokaż może Państwu. A, musimy tam iść, widzisz. Chyba są ktoś z Polski musi być, że dla nas zorganizowali. We are both responsible to our make your life today. Okay? You understand it? Yes. I'm a blonde, so. It's a good place that we are staying in a flat way, no waves. Just wind is okay, but no waves in the place. Okay? Dziś nie będzie fal. Musisz się bać, bo się bałeś o falę. Okay? Yeah. The cabin of the captain and the crew, and also the room for the equipment and everything for the boat here for safety reasons. And okay. How many people is all together now? Totally, the boat here is 40 person with the crew and everybody. 40. 40. Okay. Yes, it's allowed 50 in the boat, so less temperature. Okay. So 40 to come. It's fine. You will find a place to sit. Like that, it's 90 degrees. You have a weight belt system. Then I breathe. I take the breath in. Full and long
lungs with the air To pełna. and exhale. It means for your life. Next time, come with your optical glass. Okay? It will be good for you. Okay, guys? Ona wygląda, jakby trochę nie wiedziała, co ma robić. Taki sam press the air inside your nose. Press the air inside your nose. How you feel? You feel like, yeah, this is the pressure localization. Pokaż też Grzesiek dla widza, jak to się robi. Yes, exactly. This is, yeah, under the water. You feel the pressure? Teraz pan nam zapisuje numer naszej grupy. Captain Hussam. A we are It's a for... professional. A widzisz, on łączy te statki, żeby były koło siebie, tak jak tam. A on daje te piłki, żeby statki nie uderzyły od siebie. Grzesiek, pierwsza grupa już się szykuje do nurkowania. Stawa Gefährlich Haus. Jak? No jak na razie jest... Z rozskoczą. Geht's? Gut. War gut? Ist die Instruktorin oder? No. A, okej. Dziewczyna wpadła w panikę. To ta chyba co koło nas siedziała. I Grzesiek, oni nas oszukali również beze mnie. Beze mnie. Bo ten się wepchał z czwórką też. No nic, proszę Państwa, niby razem na jednego osobę. Ale to dobrze, bo będzie miał mi kto nagrać przebitkę. Proszę Państwa, już w stroju. Grzesiek już jest chyba w wodzie w ogóle. A ja będę w kolejnej turze. Grzesiek już jest chyba pod wodą, albo też nie zrobiłem. Przygotowania do skoków. Żadnej paniki. Nie. Naprawdę relaksuj się i naprawdę oddychaj.
wam, że coś niesamowitego. Tylko strasznie mam chyba to po mamie, strasznie mi uszy zatykało. I bardzo dużo czasu potrzebowałem, żeby się tak te uszy mi odetkało, ale coś niesamowitego. I to było warto, naprawdę. Warte przeżycia. Naprawdę, ale takie spokojne, to tylko, nie wiem, zatykało ci uszy? Tak, bardzo. Ciśnienie było niesamowite. Ale to spoko, jakoś tak spokojnie mu pokazywałem do góry trochę i wtedy, wiesz, żeby się odetkać z powrotem. A tak długo ten kamerzysta za tobą pływał? Tak? Długo, no. Myślałem, że to tylko dla mnie. Cały czas. Ja tam i tak. Też pokazywać, mam tak pokazywać, tak pokazywać, tak. Także super, no fajnie, naprawdę. A to tak nawet, to powiem ci, że dosyć długie to było. Tak. A strasznie tylko te uszy, o Jezu. Fajnie, ale drugim razem to już tak człowiek będzie wiedział co i jak całkiem. Teraz jak będziemy wpływać, to jest całkiem inaczej, no tylko że zimno teraz. Dobra. Nałożyliśmy sobie jedzonko w salonie, będzie, że takie nawet spokojnie wygląda. Przynajmniej jest trochę różne od tego hotelowego. Większość siedzi tam na dole, ale nie wiem, Grzesiek poszedł tu na górę, a ja poszedłem za nim, więc my sobie zjemy w wietrze, ale z wami przynajmniej. Chyba tak ostatnio w Turcji też tego jeść nie dało, nie? A tutaj jest smaczne nawet. Smacznego. Ja mam kolę, to masz ale coś pięknego to nurkowanie. Tyle osób mówiło, ale tak człowiek słuchał. Jeszcze dzisiaj rano, bo to musieliśmy wcześniej wstać. Tak nie chciało nam się wstawać. Mówię jeszcze do Grześka, niepotrzebnie to braliśmy, myśmy sobie dzisiaj poleżeli i w ogóle, ale teraz jak już mamy to za sobą, to nie żałujemy w ogóle. Coś niesamowitego, a teraz myślę, że jeszcze będzie fajnie to drugie wejście, bo już jesteśmy tacy, wiemy jak, bo tutaj pierwsze minuty to było tak jeszcze w niepewności, jak też tak oddychać i wszystko, a no te drugie wejście będzie mega na pewno. Nie żałuję żadnej z naszych chwil, warto było szaleć cały chill. Zapomniałem tekstu. Ale to Smolasty też zapomniał, więc... Co my tam? No słuchajcie, mimo wszystko z Sylwestrem i głównie na Polsacie jesteśmy na bieżąco. Tu zrobiliśmy mały research, co się działo. No i oczywiście Shirin David, nie? To też musieliśmy nadrobić. Smacznego. Chyba wieje, ale spójrzcie jakie widoki. Chyba trąbią na delfiny, bo jak byliśmy wtedy za delfinami, łódkami, to też takie dźwięki wydawali. Grześka gdzieś zrobiłem. Dobra, schodzę na dół. Proszę Państwa, dopływamy do celu i zobaczcie, jak mamy fajnie. Inni ludzie dojeżdżali z hoteli, a tu jest nasz hotel i my od razu wysiadamy. Jesteśmy u siebie w hotelu, także normalnie jakby prywatna taksówka statkowa była. Więc to jest też zaleta akurat tego hotelu, że stąd są te wycieczki bezpośrednio. Widzicie, dopływamy, pyk, szybko zjeść coś, bo jeszcze jest restauracja zamknięta, ale można zjeść coś na basenie. I muszę nadawać telefon, bo się rozładowywuje, więc widzimy się za chwilę.